Kod na grę otrzymałem od PlayStation Polska, jednak nie stanowi on gratyfikacji za ten film. Wszystkie opinie wypadające w tej recenzji należą wyłącznie do mnie. Z ciekawości przed napisaniem tej recenzji sprawdziłem, jak poradziła sobie oryginalna gra z PS4 na Metacriticu wśród recenzji graczy. Spodziewałem się sporej polaryzacji i się nie pomyliłem. Ocena 5,8 w stosunku do 9,2 z części pierwszej to jednak spora różnica. Jednak nie dziwi mnie to, sam grając po raz pierwszy w część drugą miałem miejscami dość mieszane uczucia. Czy nadal podtrzymuję swoją opinię z 2020 roku? Cześć, ja nazywam się Krzysztof Energik-Micielski, a to recenzja gry The Last of Us 2 Remastered w wersji na PlayStation 5. Zapraszam. Recenzja gry pojawiła się jakiś czas temu na kanale. Postaram się nie powtarzać tego, co tam powiedziałem, ale skupić się na nowych elementach oraz na tym, czy mój odbiór gry się zmienił. Na początek pytanie, czy remaster był potrzebny. Gra na PlayStation 4 nadal wygląda fenomenalnie i o ile przeniesienie już lekko podstarzałej części pierwszej na silnik części drugiej był prawidłowym posunięciem, tak tutaj nie liczmy na zbyt wiele nowości. W kwestii oprawy niewiele się zmieniło, a to, co się zmieniło, zauważą jedynie ci, co siedzą z lupą przy monitorze. Jednak pomimo to bawiłem się przy wersji remastered lepiej niż 2 lata temu przy wersji z PS4. Dlaczego? Trudne pytanie i nie wiem, czy znajdziecie tutaj na to odpowiedź. Historia, jak ktoś ostatnie lata spędził w beczce, skupia się na Ellie, która wyrusza do Seattle, aby zemścić się na pewnej grupie ludzi. Mamy tutaj dodatkowo drugi scenariusz, dziejący się z drugiej strony barykady, mianowicie niezbyt lubianej przez graczy, szczególnie męskich, Abby. Historia została tak pomyślana, aby nie wszystko było czarne i białe. Każda strona ma swoje racje, swoje problemy i swoje powody, aby postępować tak, a nie inaczej. Tutaj właśnie widać kunszt Naughty Dog, które potrafiło przekonać nas, że nie zawsze ci, co wydają się źli, faktycznie tacy są. Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Dylogial The Last of Us to też świetny przykład gier, które wychodzą poza utarte schematy i potrafią opowiedzieć poważną historię w poważny sposób. Miejscami miałem wrażenie, że The Last of Us to najbardziej dorosła gra ze wszystkich, w jakie grałem. Zacznijmy od tego, że grę kupicie w pudełku, ale też możecie upgrade'ować swoją kopię z PlayStation 4 do wersji PlayStation 5 za cenę $10. Niestety nie wiem na tę chwilę, ile upgrade będzie kosztował w Polsce, ale obstawiam, że w granicach 40-50 zł. Tak naprawdę obok poprawienia wydajności i delikatnego poprawienia wizualiów dostajemy jeden całkowicie nowy tryb i kilka dodatków, których wcześniej nie było. Zaraz o nich wszystkich opowiem. Na wstępie to, co zrobiono dobrze i nie mogło być inaczej, to tryb wydajności. Mamy tutaj 60 klatek na sekundę, ale rozdzielczość bazowa to 1440p z ewentualnym skalowaniem do 2160p, albo natywne 2160p w 30 klatkach na sekundę. Od razu bez zastanowienia wybrałem tryb wydajności, który w mojej opinii dużo do gry dodaje. Znaczy, dodaje płynność, ale odbiór tytułu jest dla mnie o wiele przyjemniejszy. Początkowo nie planowałem kończyć całej gry, bo wciąż można przetransferować swoje zapisy z PlayStation 4, ale jakoś tak mnie wessało w świat, że przeszedłem ponownie całość, a ci, co grę ukończyli, wiedzą, że nie jest to krótka produkcja. Niemniej, zobaczyć wszystko od nowa w lepszej płynności, co wam powiem, było warto. Kończąc grę drugi raz, bardziej doceniłem wątek Abby. Podobało mi się to, co Naughty Dog zrobiło. Nadal nie jestem pewny co do motywacji i decyzji Ellie w ostatnim fragmencie gry, jednak wczułem się w oba wątki i fajnie je rozwiązano. Jasne, nadal rozumiem, czemu ktoś może nie lubić Abby. Ja tym razem, będąc bardziej otwarty na to, co Naughty Dog proponuje, wydaje mi się, że wyciągnąłem z gry więcej niż w 2020 roku, choć nadal uważam, że walka jest tym słabszym elementem gry. Wątki eksploracyjne to sól tej gry. Walka zawsze mnie jakoś denerwowała, bo wyrzucała mnie z wąchania ścian, i po części też to, że w zasadzie model walki nie zmienił się zbytnio od pierwszej odsłony. Inteligencja przeciwników też się nie za bardzo zmieniła. Nadal łatwo można ich zachodzić od tyłu, a miejscami można ułożyć ładny kopczyk z ciał nieszczęśników, którzy niczym barany na rzeź, jeden po drugim leźli do rogu budynku, bo coś tam zobaczyli, wystawiając się na łatwy cios nożem w gardło. Choć gra jest dokładnie tym, co wersja na PlayStation 4, jakoś lepiej mi się grało. Może dlatego, że Sony dało nam sporo wcześniej kody i mogłem spokojnie rozsmakować się w historii
historii Eli, zwiedzając dokładnie wszelkie zakamarki i nie raz i nie dwa przystając i podziwiając level design, bo ten stoi na najwyższym możliwym poziomie. Tak, pomimo upływu lat mało gier potrafi dorównać Naughty Dog. Tym bardziej to zadziwiające, że gra wciąż działa na PlayStation 4. Jednak wersja na PlayStation 5 nie ma się też czego wstydzić. Gdyby ktoś mi powiedział, że to gra, która natywnie powstała na PS5, wziąłbym tą informację za pewnik bez mrugnięcia okiem. No dobrze, to co nowego? Twórcy podają, że podnieśli jakość tekstur, ale wierzcie mi, ciężko to zauważyć. Już ta podstawowa wersja była piękna, więc nawet jak jest tutaj lepiej, zobaczycie to dopiero na bezpośrednim porównaniu obu wersji, ale to i tak nie ma sensu, chyba że siedzicie z nosem przy ekranie i porównujecie każdy piksel. W ruchu to nie ma absolutnie żadnego znaczenia. O płynności już wspominałem. Zwiększono też zasięg Level of Details, ale czy to ma jakiś wpływ? No cóż, i tak i nie. Wersja z PS4 była tak sprytnie zrobiona, że i tam zasięg był spory. Tutaj owszem jest większy, ale musiałem sobie odpalić wersję z PlayStation 4, aby porównać, bo grając na PS5 miałem wrażenie, że nic się nie zmieniło. Gra dostała też wsparcie dla DualSense'a, co jest miłym dodatkiem. Wibracje haptyczne tak bardzo zadomowiły się w moim codziennym graniu, że jak ich nie ma, to faktycznie mi czegoś brakuje. Ponownie poczujemy krople deszczu i wiele innych fajnych efektów. Zmieniono trochę tryb grania na gitarze. Nie jest to jakaś turbogigantyczna zmiana, po prostu teraz gałką wybieramy chyba akord. Jeśli to coś innego, wybaczcie, no bo nie znam się na graniu na gitarze, a paluchem maziamy po panelu dotykowym jak po strunach. Głupotka, ale nowa głupotka. No, to tak wygląda sama gra, ale czy coś twórcy dorzucili? Otóż tak, zacznę od tej większej rzeczy, o której Naughty Dog mocno trąbiło, a która jak dla mnie jest, no cóż, średnia. To model gry roguelike nazwany bez powrotu. Początkowo mamy dwie postacie do wyboru. Mamy mapę, na której określamy, który poziom będzie kolejny. Każdy poziom ma inne nagrody. Następnie przenosimy się na zamkniętą mapę, gdzie toczymy pojedynek Eli kontra reszta świata. Na przykład mamy 3 fale wrogów po 3-4 osoby. Po pokonaniu jednej fali mamy kilka sekund, aby uzupełnić uzbrojenie, zebrać co nam potrzebne i zaczyna się kolejna fala. Jeśli uda nam się całość ukończyć, dostajemy nagrody. Wracamy do huba i tutaj można ulepszać broń, kupić nową i ruszamy do kolejnej mapki i tak do momentu, aż nie przejdziemy wszystkich planż. Jeśli polegniemy na którejś lokacji, zaczynamy całą wyprawę od nowa. Tak czy tak odblokujemy tutaj kolejne postacie do trybu roguelike'owego, jak i stroje. Walki toczymy z ludźmi, jak i z zarażonymi, w zależności od mapy. No nie powiem, aby ten tryb mi przypadł do gustu. Po pierwsze, sama walka, jak wspomniałem, już w singlowej grze jest taka sobie, a tutaj wszystko się na niej opiera. Pojedynki szybko stają się schematyczne, jedynie mapy, na których są grzyboludzie, wprowadzają trochę niepewności. Jeśli lubisz walkę w The Last of Us, spoko, tutaj dostaniesz tego więcej. Mnie po skończeniu singla już tak ta walka wymęczyła, że odpalanie potem bez powrotu było dla mnie już potężnym zmęczeniem materiału. Chyba lepiej by było, gdyby wzorem pierwszego The Last of Us dodali tryb multiplayer, bo tam, jak pamiętam, jeszcze z czasów PlayStation 3 było naprawdę spoko i grało się nieźle. Ale za przeciwników sterowali ludzie, a nie konsola. No ale cóż, tryb jest w ramach remastera jako dodatek, więc nie ma co wybrzydzać. Ostatnim, wydaje się najmniej ważnym, ale dla mnie najlepszym dodatkowym elementem są wycięte sceny. To 3 poziomy z komentarzem, które nie znalazły się w finalnej wersji gry. Dlaczego? No właśnie to jest najciekawsze. Możemy poznać komentarze deweloperów, dlaczego je wywalono. Na przykład w jednej ze scen, tuż przed potańcówką, możemy wziąć udział w zabawie, gdzie Eli wciela się w klikacza i gra symuluje echolokację. Fajny patent. Niemniej tutaj dowiemy się o mistrzostwie game designu z Naughty Dog, gdzie deweloperzy powiedzą, czemu to nie pasowało, dlaczego wyleciało i jak dla mnie te 3 króciutkie etapy były z całości najciekawsze. Szkoda, że nie pokuszono się o więcej takich elementów, które wyleciały, bo na pewno było ich sporo. Tak czy tak to fajne spojrzenie na grę od kuchni. Czasami można się zastanowić, że przecież hej, to by było zajebiste, ale twórcy zdecydowali inaczej i wyrzucili te sekcje. Tak czy tak to bardzo fajna rzecz i polecam każdemu, kto interesuje się game designem, do zapoznania się z tymi 3 krótkimi etapami. Jak ocenić The Last of Us Part 2 Remastered? To ciężkie pytanie, bo ile w remasterowanej części pierwszej zmiany były widoczne, tak tutaj jedynie widoczne jest to 60 klatek, cała reszta to kosmetyka. Jeśli posiadacie grę na PlayStation 4, nawet nie wiem, czy jest sens wydawać te $10 na upgrade, no chyba, że jesteście turbofanami
ekranami, wtedy tak, to ma sens. Lub no, cenicie sobie model walki, bo tryb bez powrotu da wam tego więcej. W innym przypadku nie widzę trochę sensu. Inna sprawa jest dla tych, co nie grali w The Last of Us Part 2 i dopiero zagrają w nią na PlayStation 5. Tak, tutaj ma to sens. Poznanie historii od samego początku będzie upiększone 60 klatkami, jeśli wybierzecie ten tryb i na pewno nie będziecie zawiedzeni. Co ja o tym sądzę? Kupię wersję pudełkową, postawię na półce, bo gra na to zasługuje, ale większość graczy, którzy posiadają już na półce wersję z poprzedniej generacji, raczej powinni dać sobie spokój lub zainwestować ewentualnie w upgrade. Tylko odpowiedzcie sobie najpierw na pytanie, czy będę w to grał, bo jeśli podejdziecie do tego tak jak ja, gdzie system walki mnie nużył, no to w zasadzie płacimy jedynie za 60 klatek na sekundę i fajne dzienniki deweloperskie z możliwością ogrania wykasowanych poziomów. Niemniej, niezależnie czy masz PlayStation 4 czy PlayStation 5, The Last of Us Part 2 to świetna gra, czy to w wersji zwykłej, czy w wersji remasterowanej, więc nie pozostaje mi nic innego jak polecić tym, co jeszcze nie poznali przygody Eli. Naprawdę warto. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord. Linki jak zwykle w opisie.